Wielu łuczników cały czas spędza na otwartych torach, na płaskim terenie, gdzie nie ma żadnych przeszkód. No i oczywiście jest fajna zabawa, ale pamiętajmy, że łucznictwo nie musi się na tym kończyć, tylko można wyjść tu w teren. Gdzieś, gdzie może znienacka wyskoczyć jakieś drzewo, może być jakaś inna przeszkoda. Czasami trzeba się pochylić, czasami trzeba przyklęknąć, znaleźć sobie miejsce, gdzie tą strzałę można wysłać między jakimiś gałęziami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu możliwości są właściwie nieograniczone. Spróbujcie, myślę, że Wam się spodoba, a my tutaj pokażemy Wam kilka trików, które pozwolą to strzelanie w terenie na nierównym gruncie uczynić takie bardziej efektywne. Jeżeli strzelamy na otwartej przestrzeni, gdzie między nami a celem nic nie ma, no to najczęściej strzelamy z pozycji stojącej, tak jak jest nam po prostu wygodnie. Jeżeli teraz w takiej pozycji stojącej, naturalnej, naciągniemy łuk, no to na jakiej wysokości jest strzała po prostu zależy od wzrostu łucznika, czyli dla Bartka akurat strzała jest na tej wysokości. Jeżeli strzelamy w terenie, to może się zdarzyć, że akurat na tej wysokości, gdzie chcielibyśmy wypuścić strzałę, no jest jakaś przeszkoda. Ja będę tu robił za drzewo. Będę sobie symulował rozmaite przeszkody terenowe na różnych wysokościach. Więc teraz mamy gałązkę akurat na tej wysokości, gdzie chcielibyśmy strzelić. Oczywiście można by pójść kilka kroków w lewo albo w prawo i znaleźć sobie miejsce, gdzie tej przeszkody nie będzie, no ale załóżmy, że z jakiegoś powodu akurat potrzebujemy strzelić tutaj z tego miejsca. Może to być na przykład okno w murze, czy coś takiego. Potrzebujemy akurat strzelić tutaj. Więc taką przeszkodę możemy pokonać strzelając albo powyżej, albo poniżej. No i teraz powyżej możliwości mamy stosunkowo niewielkie, ale jakieś jednak są. Zazwyczaj strzelamy z pozycji stojącej z nogami rozstawionymi tak na szerokość barków. I teraz jeżeli zestawisz nogi wąsko i wyciągniesz kręgosłup maksymalnie do góry, to teraz ta strzała jest jakieś 5-10 cm wyżej niż była do tej pory. I to czasami wystarcza. No tu akurat gałązka jest tutaj, a tu już jej nie ma. Tu już by można tą strzałę puścić. Natomiast oczywiście dużo większe możliwości mamy zejścia niżej, puszczenia strzały pod przeszkodą. I teraz jakbyś wrócił do tej normalnej pozycji, strzała jest tutaj, gałązka jest tutaj. I teraz pierwsza sprawa, którą możemy zrobić, to rozstawić nogi szerzej, nawet tak karykaturalnie szeroko. I jesteśmy już dobre 15 cm poniżej przeszkody. Jeżeli teraz opuszczę tą gałąź jeszcze niżej, to możemy zejść pod nią, przechylając się do przodu. Czyli po prostu pochylamy tułów do przodu i teraz już jesteśmy ze 40 cm poniżej tego, co było na początku. Jeżeli teraz jeszcze sobie utrudnimy życie, czyli tym razem gałązka jest tutaj, no to już musimy przejść z pozycji stojącej do pozycji klęczącej. Najczęściej klękamy na jedno kolano, na kolano od strony łuku. To najczęściej jest wygodne, czyli jakbyś sobie klęknął na kolano od strony łuku. No i teraz już jesteśmy poniżej gałęzi. Na kolano od strony łuku, dlatego żeby sobie nie przeszkadzać tym kolanem. Teraz zwłaszcza jeżeli byś wycelował teraz w dół, no to tu widzimy, jakbyśmy klęknęli odwrotnie, to tutaj byśmy mogli zaczepić kolanem o dolne, czyli dolnym ramieniem łuku kolano. Więc najwygodniej jest zrobić tak, ale w razie potrzeby można klęknąć odwrotnie, nie ma problemu. Jakbyś wrócił do pozycji poziomej. Teraz, jeżeli potrzebujemy jeszcze trochę niżej zejść, to teraz siadamy na własnej pięcie, czyli opuszczamy biodra nisko, siadamy sobie na pięcie, jesteśmy teraz znowu pod gałęzią. Jeżeli chcemy zejść jeszcze niżej, to tym razem klękamy na oba kolana i opuszczamy biodra między piętami. Także prawie, że siadamy na ziemi. To jest dosłownie 2 cm nad gruntem. Najczęściej nie siadamy na ziemi, bo tam zawsze akurat jakaś szyszka sterczy albo inny patyk i nam się wbije. Więc 2 cm nad ziemią, ale tu jesteśmy już bardzo nisko. Gdybyśmy mieli jakiś dłuższy łuk, to już by trzeba było zacząć kombinować. Ten łuk się jeszcze zmieści, jeszcze nie zaczepi o ziemię. Teraz, jeżeli znowu opuścimy przeszkodę jeszcze niżej,
no to teraz już nie możemy strzelić z łukiem pionowo, bo nawet przy tym krótkim łuku by nam ramię zaczepiło o ziemię. Ale to nie znaczy, że nie możemy strzelić w ogóle, tylko musimy się pochylić tułowiem do przodu. Pochylamy się tułowiem i nie zapominamy, bo bardzo często ludzie zostawiają ten łuk pionowo, tylko się pochylają. Nie zapominamy, żeby pochylić również łuk. Teraz spróbujmy to, wyprostuj się i spróbujmy to teraz zrobić pod innym kątem, żeby było widać do kamery, czyli łuk jest pionowo i teraz jak się pochylasz, to pochylasz się i plecy, i pochylasz łuk przy okazji. Oczywiście celowanie będzie odrobinkę inne niż normalnie, bo łuk jest w innym położeniu, no ale to pozwala strzelić bardzo nisko nad ziemią, a bardzo nisko nad ziemią zazwyczaj nie strzelamy na jakieś ogromne dystanse, bo tak nisko nad ziemią i tak daleko nie widzimy, bo nam jakoś trawa zasłania czy coś takiego, więc tego typu strzały no zwykle się strzela na odległość tam 5, 10, 15 metrów, coś takiego, nie więcej. I tutaj można to celowanie ogarnąć, jak się troszeczkę popróbuje. No i wreszcie taka najbardziej ekstremalna pozycja, gdzie ta nasza przeszkoda jest naprawdę nisko i trzeba zmieścić się ze strzałem tuż nad ziemią, praktycznie leżąc. No ale właśnie, można się położyć na brzuchu czy na plecach, ale po pierwsze to zwykle nie jest bardzo wygodne w terenie, bo się okazuje, że jak próbujemy się położyć, to akurat znowu jakaś szyszka, jakaś gałązka, coś takiego, więc znalezienie takiego fajnego miejsca, gdzie nam się będzie wygodnie leżało, to wcale nie jest takie proste. A poza tym, leżąc na brzuchu, żeby strzelić, to musimy tą górę ciała podnieść nad ziemię lekko i to jest bardzo męczące. W związku z tym ja bym osobiście radził troszeczkę inną technikę. Klękamy sobie na jedno kolano, wyciągamy drugą nogę daleko w bok i ta noga będzie stanowiła taką przeciwwagę i teraz możemy się położyć na swoim kolanie. Tu Bartek jest oparty o swoje kolano, czyli nie leży bezpośrednio na ziemi. Ta noga stanowi przeciwwagę i pozwala mu się zbliżyć tuż nad ziemię, ale nie dotykając tak naprawdę tej ziemi. Czyli jest to, no, nie powiem, że to jest bardzo wygodne, ale moim zdaniem jest dużo wygodniejsze w większości przypadków niż takie po prostu kładzenie się. Mówiąc o strzelaniu w terenie, warto jeszcze wspomnieć o celowaniu w różne strony, do przodu, do tyłu i tak dalej. O tym będzie w ogóle osobny odcinek, bo to jest bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o trening podłucznictwo konne, czyli ćwiczenia z ziemi, obracania się w różne strony i potem jak to wykonać na siodle. Będzie o tym osobny filmik, ale teraz taka wersja troszkę skrócona. Oczywiście zazwyczaj, jeżeli chcemy strzelić na przykład w tamtą stronę, no to po prostu obrócimy się całą sylwetką, prawda? Po prostu przestawiamy stopy, no i strzelamy normalnie, tak jest nam wygodnie w tamtą stronę. Natomiast nie zawsze to jest możliwe, bo na przykład stoimy na bardzo stromym zboczu i mamy miejsce na stopy akurat w takiej pozycji, a strzelić chcemy gdzieś indziej. Albo na przykład stoimy na pniu powalonego drzewa i pień leży akurat tak, a my chcemy strzelić w tamtą stronę. Albo na przykład dookoła są suche liście albo suche gałęzie, a my akurat chcemy strzelić, naciągnąć łuk i strzelić po cichu. I jak zaczniemy przestawiać nogi, no to zaczniemy szeleścić, zaczniemy łamać gałęzie i tak dalej. Więc tych scenariuszy, dlaczego jest nam to potrzebne, no można sobie wymyślić kilka. Teraz, najprostsza sprawa, no to po prostu przekręcamy się w kręgosłupie, czyli rotujemy kręgosłup do przodu, trochę do tyłu i w jakimś tam zakresie oczywiście jest to wygodne. Jeżeli ktoś jest bardziej wygimnastykowany, to ten zakres będzie większy. Jak ktoś ma bardziej biurową pracę, jest sztywniejszy, no to ten zakres będzie mniejszy, ale nikt nie da rady strzelać we wszystkie strony w ten sposób. W związku z czym teraz, jeżeli chcemy ten zakres powiększyć i żeby w dalszym ciągu nam się wygodnie strzelało, no to musimy uruchomić biodra, czyli uginamy jedną nogę, prostujemy drugą i to nam pozwala obrócić biodra i bardzo wygodnie skierować łuk w stronę kamery, albo nawet jeszcze dalej. Albo w drugą stronę. Teraz zmieniamy, uginamy drugą nogę, prostujemy, tak? Teraz wygodnie celujemy do tyłu i jeszcze bardziej w tamtą stronę. I teraz pokaż cały zakres. Stamtąd i całą drogę tutaj można sobie... I cały czas jest to bardzo wygodne. I zostaje tylko taki mały wycinek przestrzeni,
gdzie nie damy rady wygodniej strzelić. No ale wtedy to już byśmy musieli, jeżeli ktoś potrafi, to przełożyć łuk do drugiej ręki. To też się da zrobić. W terenie bardzo często mamy okazję postrzelać do celów znajdujących się wyżej albo niżej od nas. Bardzo fajne, bardzo ciekawe strzelanie. I zacznijmy od takiego najprostszego przypadku, gdzie owszem cel jest wyżej albo niżej, ale my sobie stajemy na płaskim gruncie i możemy sobie stanąć tak, jak jest nam wygodnie. Czyli teraz jakbyś się ustawił do takiego strzału normalnie, to jest taka typowa pozycja, gdzie strzelamy do tarczy na normalnej wysokości. I teraz jeżeli chcemy wycelować albo wyżej, albo niżej, to pamiętamy, żeby nie zmieniać nigdy układu góry ciała, czyli mniej więcej od splotu słonecznego w górę wszystko zostaje dokładnie tak samo. Natomiast nie myślimy o tym, żeby podnieść łuk czy opuścić łuk, tylko myślimy o tym, żeby przesunąć biodra. Czyli jeżeli strzelamy do celu niżej, to przesuwamy biodra od tarczy. Jeżeli mamy strzelić do celu umieszczonego wyżej, to przesuwamy biodra w stronę tarczy, czy w stronę celu. Daję jeszcze raz, w dół, biodra od tarczy, w górę, biodra do tarczy. I wtedy na ten układ góry ciała jest zupełnie normalny, natomiast strzała jest skierowana tam, gdzie chcemy. Do tej pory pokazywaliśmy strzelanie na terenie płaskim, a teraz zajmiemy się sytuacją, w której znajdujemy się na jakimś zboczu. Jeżeli zamierzamy strzelać z pozycji stojącej, to najwygodniej będzie nam stać albo przodem, albo tyłem do tego zbocza. W tej chwili Bartek stoi oczywiście przodem. W ten sposób ma stopy na tej samej albo prawie tej samej wysokości. No i w tym momencie po prostu obracamy się w zależności od tego, gdzie jest nasza tarcza. Na przykład obracamy się do strzału do przodu, potem przemieszczamy biodro w stronę tarczy, strzelamy pod górę, albo obracamy się w przeciwną stronę i będziemy celowali wzdłuż zbocza w dół, czyli biodra od celu. No to zupełnie tak jak staliśmy w terenie płaskim. Druga możliwość, bardzo wygodna, zwłaszcza jeżeli podłoże jest luźne, jakieś żwirowe, piaszczyste, to oprzeć się kolanem o zbocze. Jeżeli strzelamy w górę, to kolanem od strony łucznej i znowu odchylamy się do tyłu, tak żeby skierować barki w stronę celu. Natomiast jeżeli będziemy strzelali w dół zbocza, no to zamieniamy kolana, czyli klękamy na kolano od strony ręki cięciwnej i odpowiednio przemieszczamy się tak, żeby wycelować w dół. Kiedy już omówiliśmy te wszystkie techniki, no to najwyższy czas wypróbować je w praktyce, więc hejaj do lasu. Im więcej takich dziwnych pozycji strzeleckich wypróbujecie, tym kolejne będą coraz łatwiejsze. Będziecie wtedy mogli po prostu popatrzeć na daną sytuację i od razu będziecie wiedzieli, jak się najlepiej ustawić. Także do lasu i do roboty.